Zakup nowego sprzętu do domu to bardzo trudna decyzja. Mnogość firm może czasami wywołać zawrót głowy. U mnie taka decyzja trwa czasami od kilku tygodni, nawet okazyjnie do kilku lat. A w dzisiejszym filmie znów skupimy się na firmie Karcher, także zapraszam na film. Jak zwykle wybrałem się do bliskiego sklepu, gdzie lubię sobie przeszpiegować ceny. Jak widać na wystawie są modele K2, K3, K7. Jak również widać, model K7 jest prawie 2,5 razy droższy od modelu K3. Czyżby przy doborze ceny mnożyli wysokość modelu? Obejrzałem też jakieś recenzje w internecie na temat Karchera, no i nie wygląda to zbyt atrakcyjnie, ale jeżeli miałbym się zawsze kierować recenzjami, to wyszłoby na to, że nigdy w życiu bym nie zakupił żadnego sprzętu, także może pan kupił za wysoki model. No nic, zobaczymy. Finalnie mój Karcher zakupiłem w marcu, ja zapłaciłem około 111 euro. Jak widzieliście, w sklepie to było około 180 plus minus, ale dobrze zrobiłem, że zakupiłem go wtedy z tego względu, że aktualnie nie ma go na stanie. I przy zakupach właśnie też z Amazonu przynajmniej to kieruje się zawsze ilością gwiazdek. No 5 gwiazdek to jest bardzo dobrze, nie? Czasami na przykład Francuzi potrafią dać 3 gwiazdki z tego względu, że nie ma instrukcji. Także bardzo dobrze się stało, że zakupiłem wtedy, bo jak widzicie aktualnie nie ma. Ostatnio zresztą zauważyłem, że są dosyć duże brak po prostu produktów. Są rzeczy, które bym chciał kupić, ale ich po prostu nie ma i trzeba czekać. W każdym razie po złożeniu pistolet zmieniamy dyszę w ten sposób. Tu natomiast ta rurka wciska się do środka. Tu wkładamy ten element i zaczaskujemy. No, sprzęt gotowy do użycia. No tu jeszcze rzeczy, które pominęliśmy, to kółka, które trzeba było włożyć, one są zaczaskowe, tutaj rączka, potem ta rączka, także wszystkie te elementy są zaczaskowe i po włożeniu po prostu zaskakuje i powinno działać. Jeżeli chodzi o użycie Karchera, to mam kilka pomysłów, jak go wykorzystać. Na pierwszy ogień pójdzie usunięcie piasku, który przybył do nas z nad Sahary, z samochodów. Od południowej części tarasu zaczął się pojawiać mech narost, jego również chciałbym usunąć. Na dachu domu, na łupku również narasta mech i chciałbym się go pozbyć. Jedno z pytań dotyczących szklarni było, dlaczego twoja szklarnia jest taka brudna. No więc, moi drodzy, żeby przetestować maszynę, musi być wyzwanie dla niej. A poza tym są też inne przyczyny, o których opowiem być może w jednym z następnych odcinków. Trzeba też pamiętać, że poliwęglan jest pokryty ochronną warstwą UV i szorowanie go może przyczynić się do uszkodzenia jej i późniejszej degradacji poliwęglanu. Głośność Karchera nie była dla mnie jakaś uciążliwa. Myślę, że to by było jakieś 30-40 dB, chociaż nie mogę na 100% powiedzieć, gdyż nie jestem urządzeniem pomiarowym, ale tak mi się wydaje. Także pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o Karcher K3, raczej pozytywne, z tym, że pamiętajcie, że producenci często produkują swoje produkty w ten sposób, żeby wytrzymały 2-3 lata, 5 najlepiej i potem się popsuły, nie? To mogę potwierdzić na przykładzie lodówki Samsunga,
którą wymieniliśmy w zeszłym roku, z tego względu, że po 5 latach przestała działać, jak również zmywarka. To był brand, też 5 lat i przestała działać, po prostu się popsuła. No a naprawy kosztują czasami tyle, że lepiej kupić nowe. I na tym to polega, nie? Po prostu musi być cały czas ruch w biznesie. Także jeżeli z tym karszerem będzie się działo coś niedobrego w najbliższych 2-3 latach, zapewniam Wam, że na pewno dam Wam znać. A to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!